Lekcja 1. Odkrywanie punktów orientacyjnych. Szukałem najlepszych ofert wycieczek na nadchodzący wyjazd. Czy masz na myśli jakieś inne plany? Chcę zwiedzić słynne zabytki, gdy już tam będziemy. Są obowiązkowym punktem programu dla każdego podróżnika. To brzmi fantastycznie. Jest tak wiele kultowych miejsc do odwiedzenia, że nie mogę się doczekać, aż zrobię zdjęcia. Tak, każdy punkt orientacyjny ma swoją historię, a przeżycie ich osobiście jest naprawdę wyjątkowe. Absolutnie. Myślę, że byłoby wspaniale poznać ich historię podczas ich eksploracji. Z pewnością moglibyśmy nawet dołączyć do wycieczek z przewodnikiem, aby uzyskać lepszy wgląd w ich znaczenie. To świetny pomysł. Poza tym zaoszczędzimy czas na samodzielnym zastanawianiu się, dokąd się udać. Dokładnie. Możemy też maksymalnie wykorzystać nasz czas, odwiedzając wiele witryn w ciągu jednego dnia. Już się cieszę. Finalizujmy wkrótce nasz plan podróży, aby mieć pewność, że niczego nie przeoczymy. Lekcja 2. Pokonaj upał. Jest tu strasznie duszno i gorąco. Prawie nie mogę się na niczym skupić. Też to zauważyłem. Powinniśmy wpuścić świeże powietrze, żeby schłodzić tę przestrzeń. Absolutnie. Niewielka wentylacja może mieć ogromny wpływ na komfort. Naprawdę można. Czasami wystarczy tylko powiew wiatru, aby poczuć się bardziej zrelaksowanym. Dokładnie. Otwórzmy okno lub włączmy wentylator, aby zapewnić trochę przepływu powietrza. Dobry pomysł. Czuję, że mogę jasno myśleć, gdy powietrze zaczyna krążyć. Tak, to niesamowite, jak nasze środowisko wpływa na naszą produktywność i nastrój. Z pewnością wygodna przestrzeń pozwala na lepszą koncentrację i kreatywność. Cieszę się, że zajmujemy się tym. Pomoże nam to wrócić na właściwe tory w naszej pracy. Lekcja 3. Zapytanie o usługi pralni. Przepraszam, czy świadczy Pan usługi pralni w tym hotelu? Naprawdę przydałaby mi się pomoc. Tak, oferujemy pomoc w pralni dla naszych gości. To całkiem wygodne. Wspaniale to słyszeć. Mam kilka rzeczy, które wymagają prania po podróży. Bez obaw. Wystarczy wypełnić formularz prania, a my zajmiemy się resztą. Brzmi całkiem łatwo. Jak długo zazwyczaj trwa usługa? Zwykle trwa to około 24 godzin, w zależności od ilości prania. Doskonały. Dzięki temu mam wystarczająco dużo czasu, żeby wszystko uporządkować. Dokładnie. Co więcej, możesz cieszyć się pobytem, nie martwiąc się o pranie. Doceniam to. Podczas tej podróży mam o jedną rzecz mniej na głowie. Lekcja 4. Planowanie wycieczki. Jasne, to brzmi świetnie. Kiedy powinniśmy wybrać się na naszą małą przygodę? Co powiesz na jutro po południu? Czy to dla ciebie dobre? Jutro po południu działa idealnie. Nie mogę się tego doczekać. Świetnie. Możemy zrobić listę miejsc do odwiedzenia, żeby niczego nie przeoczyć. Tak, zaplanujmy trasę tak, aby maksymalnie wykorzystać czas na zwiedzanie. Uwielbiam ten pomysł. Dzięki temu nasza wycieczka będzie efektywniejsza i przyjemniejsza. Zgoda. Poza tym znajdziemy kilka fajnych miejsc do odpoczynku i robienia zdjęć. Absolutnie.
Przechwytywanie wspomnień. O to właśnie chodzi. Nie mogę się doczekać. Jutro będzie ekscytujący dzień pełen eksploracji. Lekcja 5. Znalezienie odpowiedniego krzesła. Tak, znalazłam przytulny z ładnymi poduszkami, który wygląda idealnie na relaks. To brzmi cudownie. Komfort jest kluczowy przy wyborze krzesła, prawda? Absolutnie. Ważne jest, aby mieć coś, co podpiera plecy i zapewnia dobre samopoczucie. Zdecydowanie. Ponadto wygodne krzesło może sprawić, że przestrzeń stanie się bardziej zachęcająca. Dokładnie. I jest w dobrym stanie, co jest bonusem. To świetnie. Dobre krzesło może służyć latami, jeśli się o nie dba. Tak, jeśli chodzi o meble, zawsze przedkładam jakość nad ilość. Ja też. Warto zainwestować w dobre krzesło, szczególnie przy wielogodzinnym użytkowaniu. Jestem podekscytowany możliwością dodania go do mojej przestrzeni, stanie się moim nowym ulubionym miejscem. Lekcja 6. Niezapomniani nauczyciele. Najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek miałem, był pan Alvin. Był nauczycielem historii. Och, to interesujące. Czym wyróżniał się na tle innych? Potrafił ożywiać historię poprzez opowiadanie historii i dyskusje. To niesamowite. Angażujące metody nauczania mogą naprawdę wzbudzić zainteresowanie uczniów. Dokładnie. Sprawił, że poczuliśmy się, jakbyśmy byli częścią wydarzeń, które opisał. Kocham to. To niesamowite, jak pełni pasji nauczyciele potrafią inspirować swoich uczniów. Taki zachęcał nas do krytycznego myślenia o wydarzeniach historycznych. To ważna umiejętność. Pomaga uczniom lepiej analizować i rozumieć świat. Z pewnością, nawet po latach pamiętam dokładnie jego lekcje. Lekcja 7. Przepisy dotyczące podróży. Tak, o ile spełnia ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi, myślę, że zabiorę ze sobą walizkę. Dobrze wiedzieć. Zawsze ważne jest, aby przed podróżą sprawdzić wytyczne. Absolutnie. Nie chciałbym dotrzeć na lotnisko i stwierdzić, że spakowałem za dużo. Dokładnie. Inteligentne pakowanie może zaoszczędzić wielu kłopotów podczas podróży. Ułatwia także poruszanie się po lotnisku, zwłaszcza z bagażem. Tak, zawsze staram się przewozić bagaż podręczny tylko wtedy, gdy to możliwe, aby uniknąć opóźnień. To mądra strategia. Może sprawić, że podróż będzie o wiele przyjemniejsza. Zdecydowanie. Jeszcze raz sprawdzę swoje torby przed wyjazdem, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Świetny pomysł. Zawsze lepiej być przygotowanym wcześniej. Lekcja 8. Znalezienie idealnego dopasowania. Prawidłowy. Chcę czegoś, co będzie pasować do mojej sylwetki i sprawi, że poczuję się pewnie. To zdecydowanie ważne. Odpowiedni krój może naprawdę poprawić Twój wygląd. Dokładnie. Często mam problem ze znalezieniem ubrań pasujących do mojego typu sylwetki. Rozumiem. Czasami znalezienie tego, co działa, może wymagać trochę prób i błędów. Tak, porady od przyjaciół też zawsze są pomocne. Z pewnością mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, co wygląda dobrze. Doceniam to. Będę o tym pamiętać, kupując nowe ubrania.
Świetnie. I nie wahaj się wypróbować różnych stylów. Może znajdziesz nowego ulubieńca. To prawda. Moda polega na eksperymentowaniu i odkrywaniu tego, co kochasz. Lekcja 9. Zrozumienie pompek. Następnie osoba odpycha ramionami, unosząc górną część ciała na ziemię, aż ramiona będą wyprostowane. To podstawowa forma pompki, prawda? To świetne ćwiczenie na budowanie siły. Tak, działa przede wszystkim na klatkę piersiową, barki i triceps, dzięki czemu jest bardzo skuteczny. Słyszałem, że regularne wykonywanie pompek może poprawić ogólny poziom sprawności. Absolutnie, są świetnym dodatkiem do każdego treningu. Można je modyfikować, aby dopasować je do różnych poziomów sprawności, dzięki czemu są dostępne dla każdego. Dokładnie, niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy zaawansowany, zawsze znajdziesz sposób na wyzwanie. To właśnie w nich kocham. To wszechstronne ćwiczenie, które można wykonać w dowolnym miejscu. Tak, nie potrzeba żadnego sprzętu, wystarczy masa ciała. Lekcja 10. Rola środków przeciwbólowych. Leki, zwłaszcza leki przeciwbólowe, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu dyskomfortu. Tak, nawet środki znieczulające stosowane przez chirurgów są niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia zabiegów. Dokładnie, pomagają zminimalizować ból podczas operacji, umożliwiając pacjentom poddanie się niezbędnym zabiegom. To istotna część opieki zdrowotnej. Leczenie bólu ma kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia. Z pewnością to niesamowite, jak daleko medycyna zaszła w tej dziedzinie. Tak, a trwające badania stale poprawiają skuteczność i bezpieczeństwo tych leków. Absolutnie. Ważne jest, aby używać ich w sposób odpowiedzialny i pod nadzorem lekarza. Zdecydowanie. Zrozumienie korzyści i zagrożeń związanych z ich stosowaniem ma kluczowe znaczenie dla pacjentów. Cieszę się, że o tym rozmawiamy. Jest to dziś ważny temat w opiece zdrowotnej. Lekcja 11. Znaczące połączenia. Ponieważ technologia rozwija się tak szybko, ważne jest, abyśmy dążyli do tworzenia znaczących połączeń zarówno online, jak i offline. Absolutnie. Chociaż technologia zapewnia wygodę, czasami może wydawać się bezosobowa, jeśli nie będziemy ostrożni. Tak, chodzi o znalezienie równowagi między interakcjami wirtualnymi a relacjami w prawdziwym życiu. Dokładnie. Angażowanie się w autentyczne rozmowy może prowadzić do głębszych połączeń. Z pewnością wierzę, że nawet w cyfrowym świecie możemy budować autentyczne relacje. Zdecydowanie. Chodzi o to, aby nasze interakcje były celowe, niezależnie od tego, czy odbierają się one twarzą w twarz, czy za pośrednictwem ekranu. Prawidłowy. Powinniśmy również zwracać uwagę na to, ile czasu spędzamy w internecie w porównaniu z doświadczeniami w prawdziwym życiu. Tak, priorytetowe traktowanie czasu spędzonego z przyjaciółmi i rodziną jest niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia. Dobrze powiedziane. Postawmy sobie za cel nawiązanie kontaktu z innymi w znaczący sposób, niezależnie od platformy. Lekcja 12. Produktywne poranki. Po prysznicu zawsze czuję się wypoczęty i wtedy jem śniadanie. To brzmi jak produktywna poranna rutyna. Co zazwyczaj jesz na śniadanie? Zwykle sięgam po coś zdrowego, na przykład płatki owsiane z owocami lub smolie. To świetne wybory. Pożywne śniadanie naprawdę może nadać pozytywny ton całemu dniu.
Absolutnie. Daje mi energię potrzebną do wykonywania swoich zadań. Całkowicie się zgadzam. Czy uważasz, że poranki to najlepsza pora na planowanie dnia? Tak, zdecydowanie. Rano jest ciszej, co pozwala mi jasno myśleć i ułożyć plan. To mądre podejście. Powinnam też spróbować sprawić, by moje poranki były bardziej produktywne. Powinieneś. To naprawdę może zmienić twoje samopoczucie w ciągu dnia. Lekcja 13. Możliwości Community College. Czy wiesz, że uczelnie lokalne oferują różnorodne programy dla studentów, którzy chcą się uczyć? Tak, słyszałem to. Stanowią doskonałą okazję dla osób chcących kontynuować swoją edukację. Dokładnie. Od szkoleń zawodowych po programy transferowe, każdy znajdzie coś dla siebie. Kocham to. Dzięki temu edukacja staje się dostępna dla szerszego grona osób. Z pewnością jest to także dobra odskocznia dla studentów, którzy chcą ostatecznie studiować na uniwersytecie. Tak, a mniejsze liczebności klas mogą oznaczać bardziej spersonalizowaną uwagę ze strony instruktorów. Absolutnie. To naprawdę może pomóc uczniom poczuć większe zaangażowanie w naukę. Myślę, że to fantastyczne, że lokalne uczelnie tak wspierają swoich studentów. Tak, odgrywają one kluczową rolę w budowaniu umiejętności siły roboczej. Lekcja 14. Profesjonalne tworzenie sieci kontaktów. Masz więc nadzieję nawiązać kontakt z profesjonalistami w swojej dziedzinie, prawda? Tak, mam nadzieję spotkać profesjonalistów, którzy będą mogli udzielić wskazówek i mentoringu. To świetny pomysł. Networking może otworzyć wiele drzwi do twojej kariery. Dokładnie. Wierzę, że budowanie relacji z doświadczonymi osobami może być niezwykle pomocne. Z pewnością. Czy myślałeś o wzięciu udziału w jakichkolwiek wydarzeniach lub warsztatach branżowych? Tak, planuję wziąć udział w kilku konferencjach, podczas których będę mógł poznać ludzi z mojej branży. To brzmi idealnie. To świetny sposób na poznanie osób o podobnych poglądach i wymianę spostrzeżeń. Absolutnie. Ponadto podczas tych wydarzeń często odbywają się panele z udziałem liderów branży, które mogą być dość inspirujące. Zdecydowanie. Myślę, że kontakt z innymi osobami w swoim zawodzie będzie dla ciebie bardzo satysfakcjonujący. Lekcja 15. Obowiązki rządu. Wiadomo, niektórzy uważają, że rząd nie może zrobić wszystkiego dla swoich obywateli. Tak, słyszałem ten argument. Uważają, że powinna koncentrować się na dbaniu o silnych i nadziei na wzrost gospodarczy. Dokładnie. Pomysł jest taki, że samodzielność jest tak samo ważna jak wsparcie rządu. Prawidłowy. Chodzi o znalezienie równowagi, w której rząd zapewnia pomoc, ale zachęca do niezależności. Tak, i ważne jest, aby obywatele również wnosili wkład w życie swoich społeczności. Zdecydowanie. Współpraca między rządem a jego obywatelami może prowadzić do postępu. Z pewnością zachęca do osobistej odpowiedzialności, zapewniając jednocześnie każdemu dostęp do podstawowych potrzeb. Zgadzam się. Ma to kluczowe znaczenie dla długoterminowego rozwoju i dobrobytu. Miejmy nadzieję, że takie dyskusje doprowadzą do pozytywnych zmian w społeczeństwie. Lekcja 16. Ograniczenia dotyczące alkoholu.
Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące wnoszenia alkoholu podczas podróży? Tak, istnieją ograniczenia dotyczące ilości alkoholu, którą można przewieźć przez granicę. Warto to wiedzieć. W różnych krajach obowiązują różne przepisy, prawda? Absolutnie. W niektórych miejscach dopuszcza się określoną liczbę litrów, w innych obowiązują bardziej rygorystyczne zasady. Myślę, że najlepiej przed pakowaniem sprawdzić szczegółowe przepisy. Zdecydowanie. Chcesz uniknąć niespodzianek podczas odprawy celnej. Prawidłowy. Warto również wiedzieć, jaki jest wiek, w którym można legalnie spożywać alkohol w kraju, który odwiedzasz. Tak, to może się znacznie różnić i ważne jest, aby przestrzegać lokalnych przepisów. Z pewnością zrozumienie tych zasad może zapewnić płynniejszą podróż. Lekcja 17. Suwerenność kulturowa. Wiele społeczności troszczy się o zachowanie swojej większej suwerenności, która jako jedyna może chronić ich różnorodne i charakterystyczne zwyczaje. Tak, to kluczowy aspekt utrzymania tożsamości kulturowej. Dokładnie. Ochrona tych zwyczajów pomaga społecznościom rozwijać się i pozostać w kontakcie ze swoim dziedzictwem. Ważne jest, aby przyszłe pokolenia zrozumiały i doceniły swoje korzenie kulturowe. Zdecydowanie. Kiedy społeczności poczują się wzmocnione, mogą wnieść pozytywny wkład w społeczeństwo. Tak, i wzmacnia poczucie przynależności między jednostkami. Prawidłowy. Celebrowanie różnorodności wzbogaca doświadczenia każdego człowieka w społeczeństwie. Zgadzam się. Wspieranie polityk chroniących praktyki kulturalne jest niezwykle istotne. Absolutnie. Musimy zadbać o to, aby wszystkie głosy zostały wysłuchane i docenione. Lekcja 18. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na lotnisku. Ważne jest, aby podczas pobytu na lotnisku przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Absolutnie. Ich zadaniem jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa podczas podróży. Prawidłowy. Proste rzeczy, takie jak noszenie maski i dystans społeczny, mogą mieć duże znaczenie. Tak, wszystko po to, aby pamiętać o wzajemnym zdrowiu i bezpieczeństwie. Przestrzeganie zasad pomaga personelowi lotniska skutecznie zarządzać przepływem pasażerów. Dokładnie, aby podróż przebiegła bezproblemowo, konieczna jest współpraca. Ponadto znajomość wytycznych może pomóc zmniejszyć stres podczas podróży. Z pewnością wiedza o tym, czego się spodziewać, znacznie ułatwia podróż. Cieszę się, że oboje priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo podczas podróży. Lekcja 19. Utrzymuj motywację. Aby zachować motywację, niezbędne jest wyznaczenie osiągalnych celów. Absolutnie. Pomaga mieć jasne cele, do których możesz dążyć. Tak, a podzielenie większych celów na mniejsze kroki może sprawić, że będą łatwiejsze do zrealizowania. Zdecydowanie. Daje to poczucie spełnienia po drodze. Prawidłowy. Ponadto świętowanie tych małych zwycięstw może jeszcze bardziej zwiększyć Twoją motywację. Tak, ważne jest, aby dostrzegać swoje postępy, niezależnie od tego, jak małe. Uważam również, że utrzymywanie porządku pomaga mi koncentrować się na moich celach. Absolutnie. Posiadanie planu może Cię poprowadzić i odsunąć od siebie czynniki rozpraszające. Postarajmy się regularnie wspólnie sprawdzać nasze cele. Lekcja 20.
ekscytujące plany podróży. Niedługo planuję wyjazd i wydaje się ekscytujący. Czy masz na myśli jakiś konkretny cel podróży? Tak, myślałem o wizycie w Japonii, jest na mojej liście życzeń od wieków. To niesamowity wybór. Japonia ma tak bogatą kulturę i historię do odkrycia. Absolutnie. Chcę zobaczyć kwiaty wiśni i odwiedzić starożytne świątynie. To byłoby piękne. Słyszałem, że wiosenne krajobrazy zapierają dech w piersiach. Tak, a jedzenie też ma być niesamowite. Nie mogę się doczekać, aby spróbować autentycznego sushi. To brzmi pysznie. Japonia to zdecydowanie raj dla miłośników jedzenia. Z pewnością, bardzo mnie też cieszy możliwość poznania lokalnych zwyczajów i tradycji. To będzie przygoda życia. Zaplanujmy razem nasze wycieczki, żeby było więcej zabawy. Lekcja 21. Tradycje rdzennych Amerykanów. Czytałem o Indianach z równin i fascynujące jest to, jakie mieli rytuały i zwyczaje związane z polowaniami i działaniami wojennymi. Tak, te tradycje były głęboko zakorzenione w ich kulturze i odegrały kluczową rolę w ich przetrwaniu. Ciężko walczyli z różnymi wyzwaniami, aby chronić swoją ziemię i sposób życia. Absolutnie. Inspirujące jest obserwowanie ich odporności i znaczenia, jakie przywiązują do społeczności. Prawidłowy, każdy rytuał często miał określone znaczenie łączące ich z przodkami i ziemią. Tak, to piękne przypomnienie tego, jak kultury mogą czcić swoją historię poprzez praktyki i przekonania. Poznanie tych zwyczajów pozwala nam w większym stopniu docenić różnorodność ludzkich doświadczeń. Zdecydowanie. Podkreśla także znaczenie zachowania takich tradycji dla przyszłych pokoleń. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Ważne jest, abyśmy pamiętali i szanowali tę bogatą historię. Lekcja 22. Zmiany sezonowe. Czy wiesz, że w niektórych miejscach lato zaczyna się w grudniu, a zima w czerwcu? Tak, to fascynujące, jak pory roku mogą się różnić w zależności od tego, w którym miejscu na świecie się znajdujesz. Dokładnie. Na Wyspie Południowej jest w tym czasie chłodniej niż na Wyspie Północnej, co jest dość interesujące. To naprawdę jest. Nie wyobrażam sobie świętowania Bożego Narodzenia w miesiącach letnich. Prawidłowy to zupełnie inna atmosfera z grillami i wycieczkami na plażę zamiast śniegu. Tak, ciekawi mnie, jak inne kultury dostosowują się do sezonowych zmian. Z pewnością każdy region ma swoje własne tradycje, które odzwierciedlają klimat i środowisko. Tak, to niesamowite, jak geografia wpływa na styl życia i uroczystości. Bardzo chciałem kiedyś przeżyć letnie święta Bożego Narodzenia. To brzmi jak fajna przygoda. Lekcja 23. Techniki skoków wzwyż. Uczę się biomechaniki techniki skoków wzwyż i jest to naprawdę intrygujące. Tak, fizyka, która się za tym kryje, jest dość fascynująca. Czy wiesz, że Fosbury twierdził, że jego technika jest czysto intuicyjna? Słyszałem to. To ciekawe, że czasami wspaniałe innowacje wynikają z instynktu, a nie rygorystycznego szkolenia. Dokładnie. Jego podejście zrewolucjonizowało ten sport i zmieniło sposób, w jaki sportowcy skaczą dzisiaj. Prawidłowy to tylko pokazuje, że kreatywność i intuicja mogą prowadzić do niezwykłych przełomów. Tak,
Zastanawiam się, ile innych sportów mogłoby skorzystać na takim innowacyjnym myśleniu. Z pewnością stosowanie nowych metod często może zapewnić sportowcom przewagę nad konkurencją. Absolutnie. Ekscytujące jest myślenie o tym, jak sport będzie ewoluował w przyszłości. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie nowe techniki pojawią się w następnej kolejności. Lekcja 24. Poznawanie miasta. Chcę zwiedzić miasto i wybrać się na przejażdżkę na świeżym powietrzu w ten weekend. Ja też. To brzmi jak idealny sposób, aby cieszyć się pogodą i zobaczyć nowe zabytki. Absolutnie. Jest tak wiele parków i szlaków, które moglibyśmy sprawdzić. Tak, i można było wypożyczyć rowery, a nawet rolki. To byłaby świetna zabawa. To świetny pomysł. Uwielbiam dreszczyk emocji na świeżym powietrzu, zwłaszcza gdy świeci słońce. Tak samo tutaj. Poza tym jest to dobry sposób na pozostanie aktywnym i cieszenie się świeżym powietrzem. Z pewnością zróbmy plan i zdecydujmy, które miejsca chcemy odwiedzić w pierwszej kolejności. Tak, nie mogę się doczekać, aż odkryję nowe miejsca i wspólnie stworzymy wspaniałe wspomnienia. To będzie przygoda. Nie mogę się tego doczekać. Lekcja 25. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Zauważyłam, że ciężko jest się wyłączyć, gdy moja praca jest zawsze w zasięgu wzroku. Całkowicie rozumiem. Oddzielenie pracy od życia osobistego może być trudne, szczególnie w przypadku pracy zdalnej. Dokładnie. Czasami mam wrażenie, że zawsze jestem włączony, nawet w chwilach przestoju. Tak, ustalanie granic jest niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu. Prawidłowy? Często łapię się na tym, że sprawdzam e-maila, nawet gdy powinienem się zrelaksować. To wspólna walka. Może ustawienie konkretnych godzin pracy mogłoby pomóc. Tak, stworzenie wyznaczonego miejsca do pracy również może mieć znaczenie. Absolutnie. Wszystko polega na znalezieniu tego, co będzie dla ciebie najlepsze, aby stworzyć tę równowagę. Zgadzam się. Nadanie priorytetu czasowi osobistemu może prowadzić do zwiększenia produktywności podczas pracy. Lekcja 26. Wygoda i zmartwienia. Uważam, że zakupy online są bardzo wygodne. Porządza to mnóstwo czasu i wysiłku. Zgadzam się, ale czasami martwię się, że stracę osobisty charakter zakupów w sklepach. To uzasadnione obawy. Jest coś wyjątkowego w przymierzaniu rzeczy i bezpośrednim kontakcie z materiałami. Tak, a interakcja ze sprzedawcami może dostarczyć cennych spostrzeżeń i rekomendacji. Dokładnie. Zakupy z przyjaciółmi lub rodziną mogą być również ciekawym doświadczeniem towarzyskim. Prawidłowy, choć wygoda jest ogromna, nie powinniśmy zapominać o radości płynącej z zakupów osobistych. Myślę, że najlepszym podejściem może być równowaga pomiędzy obiema opcjami. Absolutnie. Łączenie zakupów online i stacjonarnych może zmaksymalizować wygodę i przyjemność. Muszę o tym pamiętać przy następnych zakupach. Lekcja 27. Rekomendacje produktów. Czy masz jakieś rekomendacje dotyczące nowych gadżetów? Powinieneś wypróbować najnowszy model tej popularnej marki technologicznej. Ma doskonałe recenzje. Naprawdę, słyszałem wiele dobrego o ich produktach. Jakie cechy się wyróżniają?
Żywotność baterii jest imponująca, a jakość aparatu jest na najwyższym poziomie. To brzmi idealnie. Uwielbiam mieć niezawodny aparat na podróże. Tak, pięknie utrwala wspomnienia, a przejrzystość jest niezwykła. Jestem zdecydowanie zainteresowany. Poszukam w internecie i porównam ceny. Dobry pomysł. Zawsze mądrze jest rozejrzeć się za najlepszą ofertą. Dziękuję za wskazówkę. Doceniam Twoje rekomendacje. Lekcja 28. Ciche chwile. Potem usiadłem, żeby przeczytać książkę. W domu było cicho, bardzo cicho. To brzmi spokojnie. Czasami odrobina ciszy może być odświeżająca. Tak, miło jest mieć takie chwile, aby poprzez czytanie uciec do innego świata. Absolutnie. To świetny sposób na relaks i odprężenie po męczącym dniu. Zgadzam się. Poza tym zatracenie się w dobrej historii może przenieść cię w inne miejsce. Dokładnie. Czy masz swój ulubiony gatunek, który lubisz czytać w spokojnych chwilach? Lubię tajemnice, trzymają mnie w napięciu i niepewności do samego końca. To zabawny wybór. Sam uwielbiam dobre zwroty akcji. Tak, dzięki temu lektura staje się jeszcze bardziej ekscytująca. Lekcja 29. Rozwiązywanie sytuacji. Rozumiem, że mamy sytuację do rozwiązania i dołożymy wszelkich starań, aby ją jak najszybciej rozwiązać. Tak, komunikacja jest kluczem do znalezienia rozwiązania, które będzie skuteczne dla wszystkich zaangażowanych osób. Absolutnie. Aby w pełni zrozumieć problem, ważne jest wysłuchanie wszystkich punktów widzenia. Tak, zebranie wszystkich informacji pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji. Zgadzam się. Gdy uzyskamy jasność, możemy podjąć konkretne kroki w kierunku rozwiązania. Dokładnie. Współpraca w zespole doprowadzi do lepszych wyników. Jestem pewien, że poradzimy sobie skutecznie, jeśli pozostaniemy skoncentrowani. Ja też. Zachowajmy otwarte kanały komunikacji w miarę postępów. Tak, dzięki temu każdy poczuje się wysłuchany i doceniony w trakcie całego procesu. Lekcja 30. Poznawanie centrum miasta. Ponieważ chcemy zwiedzić centrum miasta, sugeruję zatrzymać się w jego pobliżu. To brzmi jak świetny plan. Łatwi dostęp do wszystkich głównych atrakcji. Dokładnie. Będąc wszędzie blisko, zaoszczędzimy czas i energię podczas naszej podróży. Tak, poza tym możemy wybrać się na spokojny spacer, aby odkryć po drodze nowe miejsca. Uwielbiam ten pomysł. Dzięki temu będziemy mogli wczuć się w lokalną atmosferę. Zdecydowanie. W pobliżu znajdziemy także wspaniałe restauracje i sklepy, które warto odwiedzić. Absolutnie. Zawsze miło jest mieć opcję w odległości spaceru. Tak, jestem podekscytowany naszą przygodą i nie mogę się doczekać wspólnych eksploracji. Ja też. Finalizujmy zakwaterowanie, abyśmy mogli zacząć planować trasę.